Siema. Takim szybkim słowem wstępu powiem, że wcześniej nagrywałem film, kto wypije więcej piw w ciągu jednego dnia. Niestety ten film z pewnego powodu się nie pojawi, a przez to, że został on po prostu nagrany wcześniej, to czasami nawiązuję do niego w tym filmie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo wiele rzeczy przez to nie pokazałem i ich nie nagrałem, ale tak i tak życzę Wam miłego oglądania. Postaram się coś Wam tu opowiedzieć, pomimo że wieje jak sam skurwysyn. Jestem na jakiejś uliczce bocznej, w której są świetne fury i pomalowane ściany i wszystko co się tylko da. To nie jest już taki Egipt premium. Nie jest to ta główna ulica, na której człowiek zawsze siedzi. Dlatego jest tu trochę bardziej smrodno. Ale spogodziło się trochę. Cały czas wieje. W cieniu nie jest aż tak przyjemnie, ale teraz na słońcu to jest lampa jak można Mówisz, że lampa jak co? Pokażę Wam ten meczet. Albo nawet, nie wiem, wejdę do środka, zobaczymy. Nasrane. Jest ciekawostka. Wcześniej myślałem, że zacząłem nagrywać i w sumie to chodziłem tylko z tym gimbalem i gadałem do siebie, bo się nic nie nagrywało. I w sumie szkoda, bo na przykład podjechał do mnie taksówkarz i zaczął mi mówić, że za nagrywanie to $4. A ja mówię spierdolaj. I to w sumie też jest ciekawe. Tutaj akurat jest fajnie, bo tu nie ma nic praktycznie. Ja idę, jest cisza i spokój, bo na głównej ulicy ona jest cała pełna i przy każdym jednym z tych budynków by stał jakiś ziomek i ci mówił Habibi, best price for you, where are you from, Poland, o jak dobrze, cześć, siemanko, super, kocham Polskę. Dlatego jeżeli chcecie sobie przejść po prostu się na spacer, to zejdźcie z tej głównej drogi. Jest o wiele mniejsza szansa na to, że będziecie mieli trutą dupę. Pokażę Wam też w ogóle jakie fury tu jeżdżą, bo tu bardzo duża część samochodów jest z truposzami. W sensie trochę mniejszymi niż moja beta, ale nadal i to tak srogie, nie? No przeglądu w Polsce nic by tutaj praktycznie u nas nie przeszło. A jak już mowa o BMC, to właśnie chyba widzę E36 przed sobą, ale nie jestem pewien. Jest srebrna bodajże. Oczywiście ma naklejkę M, bo tutaj nawet Hyundai mają naklejki M. Zobaczcie jaka piękna BMK. Tam jest. Ja p***e! Kurwa. Kto jeździ takim sprzętem? Turbo dobra. Widać już meczet. Pokażę Wam meczet. Mamy już meczet. Wejdę może też na Fish Market, bo nie obejrzeliśmy go do końca. Jak byłem kupić łybę. W ogóle ta ryba tak jeba. Fish Market mamy tutaj. Znaczy to jest tam. Najpierw idziemy meczet, bo Fish Market już coś tam widzieliście. Poza tym wydaje mi się, że oglądanie ryb to nie jest to, po co tu przyszliście. Tak to wygląda. To jest... O kurwa! Tu jeszcze mamy scenę tunerską. Mamy Peugeota z Tokyo Drift. Pełno motocykli. Ja tutaj jeszcze w ogóle w nocą wyjdę Wam to wszystko pokazać, bo tak naprawdę ta hurgada to nocą ożywa. Ona ożywa nocą typowo. Kurwa jak wieje mać. Wchodzimy meczet. Thank you. Wow. Jest wysoki w chuj, nie? Ja pierdolę, jakie bydle! Jest wielki jak sam skurwysyn. Piękny też przy okazji. I od chuj ludzi. Ale to jak wszędzie. Nie wiem czy można wejść z kamerą do środka. Zobaczymy zaraz. Takie bydle. I w ogóle to są ładne budynki. I one są zadbane. A tu trzeba papcie zdjąć. To nie wiem. To jest ładnie. Meczet jest dokupiony, dospermiony.
I tu pies se leży. What the dog doing? Tu se leży pies. A tu jest meczet. Proste. Proste, proste. I wracamy na ulicę. I teraz przejdziemy się tą główniejszą, w sensie gównianiejszą, no główną ulicą się przejdziemy, no. Aha, bo jeszcze ten fish market. Dobra, jebać te ryby. Tu kolega jeszcze na wyjściu magnesy sprzedaje. Strasznie wieje. Kurwa, wszystko mam już w oczach. Musimy przejść przez jezdnię. Skleją się. No i to jest taka zasada, po prostu idź. W sensie nie wchodź w auto, ale tak pójdź, żeby cię nie jebało, nie? I oni też cię nie jebają, tak w podzięce. Idziemy na marinę i teraz wam pokażę tą różnicę, bo to jest... Tą różnicę na marinie właśnie bardzo widać. Jeżeli część z was nie wie, marina to jest taka ulica, taki bardziej deptak, ale taki deptak przygotowany typowo dla Europejczyków, dla turystów. Tu widzicie, tu jest taki półsmród i taka półbida. No nawet nie półbida, tu pół biedy nie ma, tu jest nawet, bym powiedział, 3/4 albo nawet cała w niektórych miejscach. Ale właśnie musicie zobaczyć, jak wygląda to na marinie. Bo marina jest właśnie tak wycackana, przygotowana elegancko dla Europejczyka, dla Niemca i dla Ruska. A tutaj teraz dla wszystkich oporowców, którzy mnie oglądają, kurwa. Ciężarówka może taka ok, no ale zobaczcie to, nie? Jakieś malowania, takie inne rzeczy, felgi pomalowane, wszystko pomalowane. I ta dupa. Oporowcy mają wspólny spust w tym momencie, no ale jest na petardzie. Dobra, teraz wchodzimy do mariny. Tu mają jakieś te sprawdzacze i przeszlimy, jesteśmy już na marinie. No i w tej marinie już możecie zobaczyć za sekundkę dosłownie, że no tu, jeżeli chodzi o jakość życia, w sensie jakość życia, to nikt nie żyje. Tu są hotele, sklepy, restauracje. I tutaj nic poza tym nie ma. Ale tutaj już możecie zobaczyć, że tu są pięknie przycięte krzaczki, ładna kosteczka, budynki, tam już jakieś statki widać, jachty. I tu już jest wiksa, tu ma się szlaban, bo tu nie każdy może wejść. Tutaj tak naprawdę 90% jakie zobaczymy, to są osoby karnacji białej. Ciapatych nie wpuszczają. Się wpuszczają, ale jak są jacyś, nie wiem, odstrzeleni, to oczywiście też leżą jakieś pieski. Ale no jest tu ogólnie raczej przyjaźniej. W sensie ja ogólnie wolę, jak coś jest realne. Ale no tutaj jest raczej przygotowane tak, żeby sobie przejść, jakieś ładne ogródki, woda. I to jest taki spokój, chill out. Tu cię nic nie obchodzi. Masz 30 000 euro w portfelu. Idziesz ze swoją Helgą na steka i nikt ci dupy nie truje. Ale ja chyba jednak wolę taką rzeźnię. W sensie tu też jest fajnie, mówię, tak spacerek, słońce świeci, wszystko, ale jakby ten Egipt, żeby zobaczyć taki Egipt, no to trzeba wyjść stąd, nie? Bo to też jest Egipt, ale to jest taki Egipt bardziej chorwacki, bym powiedział. Jak ktoś przyjechał do Egiptu i siedzi tylko na marinie, to w chuj był, a nie w Egipcie, był na marinie. Ja na przykład byłem w Splicie w Chorwacji i przysięgam, kurwa, że mają taki sam deptak. 1:1 praktycznie wygląda. I tak no cap, bez czapy w tym momencie, na Boga, on God. O i tutaj jeszcze damy taki mały product placement. Tu jest taka restauracja La Cantina. Bardzo dobra restauracja. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Egipcie, w Hurgadzie i będziecie mieli chwilę i będziecie szukali bardzo dobrego steka, czy to
wołowego czy z wielbłąda, bo podają też steki tutaj z wielbłąda, które są też dobre. To mięso jest po prostu trochę słodsze. To zapraszam do La Cantina i też taką bardziej polską rzeczą Was przekonam. Jak zamówicie jednego drinka, to drugiego macie gratis, czyli po prostu warto. Nie ma rzeczy, która się nie opłaca. Za 4,5 kg kawały mięsa wołowego, 300 gram mięsa wielbłądziego, które zostało przygotowane w bardzo fajny sposób. Praktycznie, że przy tobie na kamieniu, gdzie tam się wszystko pali, kurwa, bucha, to... A i były tak. Ja 2 driny, czyli płacimy za jednego. I tam w sumie chyba drinków płaconych było 8. No a wypiliśmy 16. I to było 9000 z hakiem, ale tych funtów egipskich. Nie wydaje mi się, że to tak dużo. W sensie w porównaniu do polskich cen to jest kurwa śrubki. No to nie wygląda jak Egipt, nie? Tu są ładne budynki, może świeżo malowane nie, bo trochę wyblakłe są. Chyba, że taki kolor sobie chujowy wybrali. No ale to nie jest Egipt. Jakaś kostka ładna. Pełne, całe budynki, nie porozpierdane, kolorowe. Chuj wie co. Palmy w rzędzie. To nie jest to. Jest to ładnie, ale nudno. Żaden mnie ziomek nie zaczepił jeszcze tutaj, żeby, nie wiem, przyszedł się najebał do baru nawet. Ale właśnie to Hurghada ma to do siebie, że oni jakby ożywają dopiero w nocy. Nie prowadzą za bardzo życia w ciągu dnia, tym bardziej, że my teraz jesteśmy jakby w takim momencie. To nie pamiętam jak to się nazywa, ale jakaś taka religijna rzecz ich, że oni jedzą przed wschodem i po zachodzie słońca, nie? Jakby teraz jest taka akcja, że oni nie jedzą, nie piją podczas dnia po prostu. Także dużo rzeczy w ciągu dnia jest zamkniętych. Oni też nie wiem, czy mają jakiś chillout, czy kurwa jakąś siestę, chuj wie co. Ale bardzo dużo sklepów jest zamkniętych na przykład podczas dnia i otwierają się dopiero po tym, jak zjedli po zachodzie słońca. I wydaje mi się, że to jest też dosyć ciekawe. Tak jak u nas jest post, że się nie je jakichś danych rzeczy i się nie pije alkoholu też przy tym i tam jakichś innych rzeczy się nie robi. Nie wiem, nie czytałem Biblii aż tak i mamy jakiś post, no a tutaj kurwa po Polsce centralnie nie jesz przez prawie cały dzień, bo oni tam tu nie jedzą, nie wiem, od 4 do 17 może. Nie, do 17 to już wsadziłem, 18, 19. O, patrzcie jak się Kicia ładnie bawi. Kiciek. Malus, jest fajny kot. No i tu ja nagram wyjście stąd. Patrzcie, tu jest kurwa przycięty krzaczek, rybka z krzaczka. Kurwa ogród jak chuj, nie? Nie jeden Polak chciałby mieć taki ogród. A tutaj jest brama, a tu już widać wypierdolone okna, rozpadający się budynek kompletnie. Hey, my friend. Hello, my friend. Welcome. No i tu jest szczęśliwie i ja ledwo co... No, thank you. Ja już tu wyszedłem i już mnie dręczą o kurwa taksówki i inne gówna, ale to jest norma. Nic nowego się tu nie dzieje. Muszą trochę dupę potruć. Thank you. No i tutaj już perfum. Ale ogólnie tutaj, o, to też ciekawostka, bo byliśmy na tych Gizach, na tych Kairach i poszliśmy do jakiegoś tam do perfumerii ichniejszej, bo tutaj ogólnie jest tak, że w ich wierzeniach nie można jakby nakładać sobie alkoholu na skórę, nie można dotykać się alkoholem. Tak mają, dlatego wszystkie tutaj perfumy tego alkoholu nie mają w sobie i oni stosują ekstrat, kurwa mać. In the beginning. In the beginning. Ekstrat? Yeah. Ekskrat? Ekstrat? In Kurwa, no taką skondensowaną kurwa roślinę czy inne gówno. No ekstrat z, nie wiem, hibiskusa, z papirusu. Pachnie im taki olejek, to jest takie tłuste. I tak jak, nie wiem, u nas macie atomizery i psikacie się
to u nich macie takie olejki. Dajecie sobie je tak, trochę je smarujecie, takie kropelkę. I to sobie rozsmarowujecie na dłoniach, na ubraniu, za usze, za szyję gdzieś. I na ubraniach, to taka ciekawostka, na ubraniach to się trzyma cały dzień na przykład. A przez to, że to są olejki, a nie alkohol, to na przykład zapach na skórze trzyma się tylko do godziny bądź 2, bo po prostu jest to przez skórę przyjmowane. Wychodzimy już powoli na Main Street. Tu flaga sobie powiewa. Tu jeszcze jest tak właśnie. Jak wyjdziecie też jak wejdziemy na tą główną ulicę, to też zobaczycie, że no tu też jest dość ładnie. W takim sensie, że po prostu no nie smrodzi tu, nie? Bo na razie tak naprawdę szliśmy tylko Mariną i na samym początku tymi jednak brzydszymi ulicami. Zaraz wejdziemy na główną i też zobaczycie, jak na głównej ulicy wygląda. Z takich rzeczy, co jeszcze są do zrobienia w Egipcie, macie bardzo dużo ofert, jeżeli chodzi o safari. Bardzo dużo jest wycieczek safari, gdzie na kładach sobie możecie pojeździć. My z tego nie skorzystaliśmy. My pojechaliśmy sobie pozwiedzać właśnie piramidki. Bardzo ładne piramidki. I ogólnie jakby to jest taki... Ja jak to zobaczyłem, mówię, no duże w chuj. Nie wiem, jak oni to zrobili, no ale nic poza tym, nie? Jakby nie ma czego, jak widzicie wieżę Eiffla, to macie wow, ale to jest piękne, nie? A jak ja zobaczyłem piramidę, one są fajne, nie mówię, że nie i warto pojechać je zobaczyć. No ale widzisz? No duże w chuj, stare w chuj. Ciekawe, jak oni to zrobili, no ale nic, no mówię, nic poza tym. Muzeum petarda. Bardzo dużo fajnych rzeczy, chociaż powiem szczerze, że im dłużej siedziałem w tym muzeum, im dłużej oglądałem te wszystkie eksponaty, biorąc pod uwagę, kiedy zbudowali te piramidy, w jakim czasie i czym, no to nie wierzę, że oni to zrobili, nie? To były jakieś ufolutki, ale byliśmy właśnie w tym muzeum na piramidach i wczoraj byliśmy również na nurkowaniu i to też warto zrobić. Co prawda ja jak byłem, to zimna woda była jak chuj i z dwóch, bo to jest coś takiego, że macie 2 wejścia do wody i sobie tam z 10 minut czy 15 pływacie w tych wodach, oglądacie te rybki i te koralowce i te inne rzeczy i po tych 15 minutach macie przerwę, coś tam jecie i możecie wejść sobie jeszcze raz do tej wody. Woda, jak ja pływałem, była tak zimna, że nawet te widoki mnie nie przekonały, żeby wejść do niej z powrotem. Ale właśnie, bo ja miałem Wam pokazać, jak to wygląda na głównej ulicy. Jest troszeczkę gorzej niż na Marinie, ale troszeczkę lepiej niż na tych wypiździawach tych bocznych, na przykład co jest tam. Jedyny minus jest taki, że na Marinie ci dupy nie trują, na wypiździawach też ci dupy nie trują, no a tutaj gdyby nie fakt, że chodzę z tą kamerą, to bym miał tak tu przejebane. Każdy jeden sklep, który mijam normalnie, to tak z 90% z nich by mnie cały czas zaczepiał i trułby mi dupach. No ale taka ich natura. Także widzieliście już Hurgadę za dnia. Teraz widzimy się w nocy. I teraz, drodzy Państwo, tak się prezentuje Hurgada w nocy. Od razu sobie przejdziemy na drugą stronę jezdni, tak żeby nas nie dygnęło. O I teraz następna akcja. To jest coś, nigdzie takich sytuacji nie miałem, nigdzie. Tu taka zwała, jeżeli chodzi o przechodzenie tych pasów, że to jest koniec. Trochę tu, trochę tu. O, thank you. No i jesteśmy, dobra, po drugiej stronie, oświetlonym już miasteczku. Jest bardzo ładnie. I idziemy na Main Street. I teraz jesteśmy na głównej ulicy, gdzie dzieje się tak naprawdę całe życie. I
No kurde, możecie nawet zobaczyć, jak dużo tutaj ludzi w tym momencie wokół mnie chodzi. Jest wszystko otwarte. Tu nawet jest jakiś photoshoot za mną, robiące fotki. Wszystko, sklepy, tu ogólnie teraz imprezują, petardy strzelają. I ogólnie teraz tutaj, jak idę, jest praktycznie zero turystów. Tu teraz jest główna ulica pełną parą, tylko mam niewycentrowane o. Jest bardzo fajnie. Ogólnie my mamy teraz jest 23, także też już jesteśmy w momencie, gdzie to się powoli kończy niż zaczyna. Okay. O, i tu mamy na przykład bardzo ładnie oświetloną. Teraz już się dowiedziałem w ogóle, jak się nazywa ta ich religijna sprawa, co teraz odwalają, to jest Ramadan. Ramadan, bardzo ładne światełka. Ładnie się wszystko świeci. Bardzo ładny widok. I tutaj też zeszliśmy z tej głównej ulicy. Także też mamy tutaj już troszeczkę większy syf, ale też ładne sklepy. Nie jest tak źle. No ale fajnie się to podświetliło wszystko, cała ulica. I teraz jak już to słońce im zaszło, bo teraz słońce im zaszło, to teraz oni się bawią, piją, jedzą, ile się tylko da. I teraz za mną możecie zobaczyć, że oni se palą sziszę, siedzą se w barze czy w tych ich mniejszych restauracjach i spędzają razem dobrze czas. I w sumie teraz sobie tak myślę, że fajnie by to u nas było, żeby były takie dni, że sobie wychodzicie na ulicę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, nie? Że zamiast tam wychodzić na przykład, z reguły wychodzicie sobie z kolegami codziennie, czy to na piwo, czy coś takiego. I nie mówię, żebyśmy, nie wiem, na jeden dzień przestawali jeść kompletnie, nie? Ale oni to na przykład nie jedzą, ale wieczorami byliśmy i na całym jakby chodniku był rozłożony taki długi dywan. On miał może z 20 czy 30 metrów i na całej długości na tym dywanie na chodniku porozstawiane miseczki, talerze, inne takie rzeczy. I oni normalnie siedzą, jedzą i spędzają razem czas. I pójdziemy jeszcze, Wam pokażę fajnego spota na soczek. Jak będziecie kiedyś w Hurgadzie, pokazałem Wam już gdzie zjeść i gdzie się napić drinasa, alkoholasa. To teraz Wam pokażę, gdzie możecie się napić owocków dobrych, świeżych. A i też tutaj ciekawostka, też od razu Wam powiem, że jak chodzicie po Egipcie, to bardzo dużo osób jest pytane, naciągane. Oni tutaj mają coś takiego, że podchodzą i na przykład pytają się, czy chcesz haszysz, zioło, czy chcesz odmienić walutę w jakichś dziwnych miejscach. No luz, widzę. Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie, czyli nie do końca, ale zaraz będą my. Opa. Jesteśmy. Mamy kawałek do przejścia, ale never back down, never what, never give up. Także lecimy. Widzimy się na miejscu. Chyba że znajdę coś ciekawego. Nie wiem, jak będzie pies z dupą szczekał. Whatever. Prawda jest taka, że poszedłem w drugą stronę. Chciałem Wam pokazać parę ciekawych rzeczy, ale nie wcisnąłem przycisku nagrywania. Chodziłem pół godziny po ulicy. Cały czas zaczepiany przez sellerów. Także sorry, ale drugi raz to nie pójdę. Co możecie wiedzieć jeszcze, że jest taniej, że jest śmieszniej, cały czas ktoś do Ciebie coś gada. I ogólnie to piwo popiłem, trójkąt zobaczyłem, z rybkami popływałem. Ogólna polecajka,
Mam nadzieję, że trochę lepiej się to słuchało niż to, co gadam w pokoju. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Coś tam sobie będziecie chcieli może ode mnie jeszcze pooglądać, także dobranoc, czy nie wiem kiedy to oglądasz, ale miłego dnia, czy dobranoc, czy coś. No, także to było na tyle. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. W tym momencie widzicie mój poprzedni film, który mówi o postanowieniach ogólnie. Może się zainspirujecie czy coś, nie wiem. I również wyświetla Wam się opcja subskrypcji mojego kanału, do czego oczywiście zachęcam. No i pa pa.